Lekcja 1. Mam przyjaciół, którzy odwiedzą mnie w przyszłym miesiącu. Anna, mam przyjaciół, którzy przyjdą do mnie w przyszłym miesiącu. To ekscytujące! Skąd są twoi przyjaciele? Pochodzą z różnych krajów na całym świecie. Wspaniale jest mieć przyjaciół z różnych środowisk. Tak, nie mogę się doczekać, aby je pokazać i spędzać razem czas. Czy planowałeś jakieś zajęcia lub miejsca do odwiedzenia? Myślę o zabraniu ich do popularnych atrakcji turystycznych w naszym mieście. To świetny pomysł. Będą mogli doświadczyć lokalnej kultury. Chcę również przedstawić je naszym ulubionym restauracjom i kawiarniom. Docenią spróbowanie różnych rodzajów kuchni. Absolutnie. Jedzenie to świetny sposób na łączenie się i dzielenie się doświadczeniami. Czy twoi znajomi mają jakieś konkretne zainteresowania lub preferencje? Tak, zapytałem ich o ich preferencje, aby ich wizyta była przyjemna. To z twojej strony uważne, John. Docenią troskliwość. Chcę, aby spędzili niezapomniany czas podczas swojej wizyty. Jestem pewien, że będą mieli fantastyczne doświadczenie z tobą jako przewodnikiem. Dziękuję, Anna. Cieszę się, że wspólnie tworzę nowe wspomnienia. Zawsze jest wyjątkowe spędzanie czasu z przyjaciółmi, zwłaszcza z różnych części świata. Zgadzam się, Anna. To okazja do nauki, rozwoju i wzmacniania naszych więzi. Ciesz się przygotowaniami, John. Mam nadzieję, że wszyscy świetnie się bawiliście. Dziękuję, Anna. Upewnię się, że pokażę im to, co najlepsze z tego, co ma do zaoferowania nasze miasto. Jestem pewien, że będą pielęgnować chwilę i docenić twoją gościnność. Jestem wdzięczny za ich przyjaźń i szansę na stworzenie trwałych wspomnień. Przyjaźń nie zna granic. Baw się fantastycznie z przyjaciółmi, John. Dziękuję, Anna. Upewnię się, że będzie to niezapomniana wizyta dla nas wszystkich. Lekcja 2. Kiedyś byłem niechlujny, kiedy byłem dzieckiem. Anno, byłam niechlujna, kiedy byłam dzieckiem. Naprawdę. Jak to jest? Powiedz mi więcej. Zostawiam moje zabawki rozrzucone po całym miejscu. Brzmi jak typowe dziecięce zachowanie. Tak, moi rodzice zawsze kazali mi posprzątać pokój. Czy trudno ci było zorganizować sprawy? Tak, wtedy walczyłem z utrzymaniem porządku. Często zdarza się, że dzieci są bałagane podczas odkrywania i zabawy. Chyba bardziej interesowała mnie gra niż sprzątanie. To zrozumiałe. Czas zabawy jest ważny dla dzieci. Gdy dorastałem, dowiedziałem się, jak ważne jest bycie zorganizowanym. To wspaniałe, że z czasem rozwinęłaś tę umiejętność. Tak, bycie zorganizowanym pomaga mi teraz pozostać skoncentrowanym i wydajnym. To cenna umiejętność w wielu aspektach życia. Absolutnie. To zrobiło dla mnie pozytywną różnicę. Czy znalazłeś jakieś strategie, które działają dobrze dla ciebie? Tak, upewniam się, że mam wyznaczone miejsca na moje rzeczy. To mądre podejście. Pomaga utrzymać porządek. Staram się też sprzątać po sobie, gdy idę dalej. To dobry nawyk do rozwinięcia. Oszczędza czas i wysiłek później. Tak,
a także daje mi poczucie spokoju i porządku. To satysfakcjonujące, gdy rzeczy są zorganizowane, prawda? Zdecydowanie. Pomaga stworzyć przyjemne środowisko życia. Cieszę się, że nauczyłeś się być bardziej zorganizowanym, John. Dziękuję, Anna. To była pozytywna zmiana w moim życiu. Nigdy nie jest za późno na wypracowanie dobrych nawyków. Absolutnie, Anna. Nadal dążę do poprawy. Podziwiam Twoje postępy. Kontynuuj dobrą pracę. Dziękuję za zachętę, Anno. Doceniam to. Witaj, John. Pamiętaj, że małe kroki prowadzą do dużych zmian. Będę o tym pamiętać. Dziękuję, Anna. Lekcja 3. Słyszałem, że lubisz teraz zachować formę. Anna, słyszałem, że lubisz być w formie. Tak, zgadza się. Lubię dbać o swoje zdrowie. To świetnie. Jakie czynności wykonujesz, aby zachować formę? Idę na biegi i wykonuję ćwiczenia siłowe. Bieganie to dobry sposób na poprawę sprawności sercowo-naczyniowej. To także świetny sposób na oczyszczenie umysłu i złagodzenie stresu. Wyobrażam sobie poczucie wolności podczas biegania. Przebywanie na świeżym powietrzu i łączenie się z naturą jest orzeźwiające. Czy masz ulubioną trasę lub szlak, po którym biegniesz? Lubię biegać wzdłuż brzegu rzeki w pobliżu mojego mieszkania. Brzmi jak malownicza i spokojna trasa. Zdecydowanie pomaga mi się zrelaksować i cieszyć się otoczeniem. A co z ćwiczeniami treningowymi siłowymi? Jakieś konkretne? Wykonuję ćwiczenia na masę ciała, takie jak pompki, przysiady i deski. Są to skuteczne ćwiczenia budujące siłę i napięcie mięśni. Tak, wymagają minimalnego wyposażenia i można je wykonać w dowolnym miejscu. To wygodne. Nie potrzebujesz siłowni, aby zachować formę. Dokładnie. Lubię elastyczność ćwiczeń w domu lub na zewnątrz. To inspirujące widzieć Twoje zaangażowanie w fitness, Anna. Dziękuję, John. Stało się ważną częścią mojego stylu życia. Czy zauważyłeś jakieś pozytywne zmiany, odkąd zacząłeś? Zdecydowanie. Mam więcej energii i ogólnie czuję się silniejszy. To fantastyczne. To niesamowite, co potrafią zrobić regularne ćwiczenia. To prawda. Dbanie o nasze ciało jest ważne dla naszego dobrego samopoczucia. Dajesz świetny przykład, Anno. Kontynuuj dobrą pracę. Dziękuję, John. Zachęcam do znalezienia zajęć, które lubisz. Na pewno będę o tym pamiętać. Twój entuzjazm jest inspirujący. Cieszę się, że to słyszę, John. Wspierajmy się nawzajem podczas naszych podróży fitness. Absolutnie, Anna. Razem możemy osiągnąć nasze cele zdrowotne. To jest duch, John. Oto zdrowy i aktywny tryb życia. Lekcja 4. Słyszałem, że nie martwisz się o pieniądze. Anna, słyszałem, że nie martwisz się o pieniądze. Tak, to prawda. Staram się nie stresować tym.
To imponujące. Jak udaje ci się nie martwić? Zamiast tego skupiam się na byciu wdzięcznym za to, co mam. To pozytywny sposób myślenia. Wdzięczność jest ważna. Uważam, że martwienie się nie rozwiązuje problemu, więc staram się zachować spokój. To mądre podejście. Martwienie się tylko dodaje niepotrzebnego stresu. Dokładnie. Priorytetowo traktuję życie w ramach moich możliwości i zwracanie uwagi na moje wydatki. Życie w ramach własnych możliwości to dobry sposób na utrzymanie stabilności finansowej. Staram się też oszczędzać pieniądze i planować przyszłość. Oszczędzanie to mądry nawyk. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Tak, posiadanie poduszki finansowej daje spokój ducha. Czy masz jakieś wskazówki, jak efektywnie zarządzać pieniędzmi? Ustalam budżet i śledzę swoje wydatki, aby być na bieżąco. Budżetowanie jest niezbędne do kontroli finansowej. Unikam też impulsywnych zakupów i priorytetem moich potrzeb nad pragnieniami. To zdyscyplinowane podejście. Pomaga uniknąć niepotrzebnych wydatków. Rozwinięcie tych nawyków zajęło trochę czasu, ale dobrze mi służyły. To inspirujące widzieć Twoją odpowiedzialność finansową, Anna. Dziękuję, John. To ciągły proces uczenia się. Doceniam Twoją perspektywę. To coś, nad czym też mogę popracować. Rozwijanie zdrowych relacji z pieniędzmi jest ważne dla każdego. Zgadzam się. Chodzi o znalezienie równowagi i uważanie na nasze wybory. Absolutnie, John. Pieniądze nie powinny pochłaniać naszego szczęścia. Mądre słowa, Anna. Dziękujemy za podzielenie się swoimi spostrzeżeniami. Witaj, John. Kontynuujmy priorytet naszemu dobrobytowi nad troskami o pieniądze. Jestem z Tobą przy tym, Anno. Oto beztroski sposób myślenia i stabilność finansowa. Pozdrawiam, John. Obyśmy znaleźli spokój i zadowolenie we wszystkich aspektach naszego życia. Lekcja 5. Słyszałem, że jesteś z Argentyny. Cześć, Anna. Słyszałem, że jesteś z Argentyny. Tak, zgadza się. Pochodzę z Argentyny. To niesamowite. Z jakiej części Argentyny pochodzisz? Pochodzę z Buenos Aires, stolicy. Buenos Aires słynie z tętniącej życiem kultury, prawda? Tak, to miasto pełne sztuki, muzyki i tańca tanga. Taniec tanga brzmi fascynująco. Czy kiedykolwiek próbowałeś? Tak, brałem lekcje tanga w Argentynie. To imponujące. Chciałbym zobaczyć, jak kiedyś tańczysz. Może kiedyś pokażę ci kilka kroków. To byłoby fantastyczne. Cieszę się, że mogę dowiedzieć się więcej o Twojej kulturze. Chętnie podzielę się z wami więcej na temat Argentyny. Jakie są tradycyjne dania argentyńskie, które lubisz? Empanadas i asado są popularne w Argentynie. Empanady brzmią pysznie. Czym są wypełnione? Empanady mogą mieć różne nadzienia, takie jak mięso, ser lub warzywa. Robię się głodny, myśląc o tym. Masz ulubionego?
Moją ulubioną jest tradycyjna empanada nadziewana mięsem. Chciałbym kiedyś spróbować. Argentyna słynie z wołowiny, prawda? Tak, Argentyna słynie z wysokiej jakości wołowiny. Wyobrażam sobie przepyszne smaki. To musi być niesamowite. Zdecydowanie tak jest! Kultura grillowania jest silna w Argentynie. To brzmi jak raj dla miłośników mięsa. To na pewno jest! Asado, czyli grill, to ukochana tradycja. Nie mogę się doczekać, aby odkryć więcej kultury i kuchni Argentyny. Cieszę się, że jesteś zainteresowany, John. Jest tyle do odkrycia. Dziękuję, że podzieliłaś się ze mną spojrzeniem na Argentynę, Anna. Witaj, John. Z przyjemnością dzielę się z wami moim dziedzictwem. Jestem wdzięczny, że mam cię jako przyjaciela z Argentyny. Podobnie, John. Przyjaźnie łączące kultury są wyjątkowe. Absolutnie, Anna. Uczmy się i świętujmy nasze różnice. Brzmi jak plan, John. Życzymy przyjaźni i eksploracji kultury. Lekcja 6. Słyszałem, że codziennie sprawdzasz nagłówki. Anna, słyszałem, że codziennie sprawdzasz nagłówki. Tak, to prawda. Lubię być na bieżąco. To dobry nawyk. Z jakich źródeł zazwyczaj korzystasz? Czytam serwisy informacyjne i śledzę zaufane serwisy informacyjne. Ważne jest, aby uzyskać informacje z wiarygodnych źródeł. Absolutnie. Priorytetem jest dokładność i wiarygodność. Jak być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami? Chciałbym sprawdzić nagłówki rano. To dobry sposób na rozpoczęcie dnia na bieżąco. Pomaga mi być świadomym tego, co dzieje się na świecie. Czy masz jakieś ulubione tematy wiadomości, które śledzisz? Interesują mnie wiadomości ze świata, polityka i nauka. Są to różnorodne i ważne tematy, o których należy się poinformować. Uważam, że bycie na bieżąco pomaga mi lepiej zrozumieć świat. Wspaniale jest mieć szerokie spojrzenie na bieżące problemy. Tak, pozwala mi również angażować się w znaczące rozmowy. To prawda. Bycie poinformowanym pomaga w dyskusjach i debatach. Pomaga mi również formułować własne opinie na podstawie faktów. To kluczowy aspekt krytycznego myślenia. Zgadzam się. Ważne jest, aby krytycznie myśleć o informacjach, które konsumujemy. Czy masz jakieś wskazówki dla kogoś, kto chce zacząć regularnie sprawdzać nagłówki? Zacznij od znalezienia renomowanych źródeł wiadomości, które są zgodne z Twoimi zainteresowaniami. To dobry pierwszy krok do zapewnienia wiarygodnych informacji. Również zarezerwuj określony czas na czytanie nagłówków każdego dnia. Konsekwencja jest kluczem do rozwijania nawyku. Tak, i pamiętaj, aby podchodzić do wiadomości z otwartym umysłem. To cenne przypomnienie, Anno. Dziękuję za udostępnienie. Witaj, John. Bądź ciekawy i poinformowany. Zrobię to, Anna. Oto, aby być na bieżąco i dobrze poinformowanym razem. Pozdrawiam, John. Uczmy się i rozwijajmy się poprzez wiedzę. Lekcja 7.
Czy zauważyłeś, że autobusy tutaj są stare i wolne? Anna, zauważyłaś, że autobusy są stare i wolne? Tak, mam. Czasami może to być frustrujące. To prawda. Wolne autobusy mogą wydłużyć dojazdy do pracy. Starsze autobusy też nie są zbyt wygodne. To minusem. Moglibyśmy korzystać z bardziej nowoczesnych i wydajnych autobusów. Zgadzam się. Nowsze autobusy zapewnią pasażerom lepsze wrażenia. Kolejną kwestią jest zanieczyszczenie spowodowane przez te stare autobusy. Tak, dotyczy to środowiska i naszego zdrowia. Powinniśmy zachęcać do korzystania z czystszych i bardziej ekologicznych opcji transportu. Absolutnie. Inwestowanie w ekologiczne autobusy byłoby korzystne. Pomogłoby to zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza i poprawić jakość powietrza. Przyczyni się to do bardziej zrównoważonej przyszłości. Czy są jakieś plany aktualizacji floty autobusowej? Nie jestem pewien, ale warto by się temu przyjrzeć. Być może uda nam się podnieść świadomość o potrzebie lepszych autobusów. To dobry pomysł. Możemy rozpocząć rozmowy i opowiadać się za zmianami. Każdy mały krok liczy się w kierunku lepszego systemu transportu. Dokładnie. Pracujmy nad bardziej wydajnym i przyjaznym dla środowiska rozwiązaniem. Cieszę się, że podzielamy tę samą troskę, Anna. Ja też, John. Razem możemy coś zmienić. Kontynuujmy rozmowę i znajdźmy sposoby na pozytywne zmiany. Jestem z tobą, John. Nasze wysiłki mogą prowadzić do lepszej przyszłości dla wszystkich. Dziękuję za omówienie tego ważnego tematu, Anna. Witaj, John. Zawsze dobrze jest prowadzić te rozmowy i podejmować działania. Oto bardziej ekologiczny i wydajny system transportu. Pozdrawiam, John. Spraw, by to się stało. Lekcja 8. Czy słyszałeś o wysokim podatku od samochodów? Anna, słyszałaś o wysokim podatku od samochodów? Tak, posiadanie samochodu tutaj jest dość drogie. To niefortunne. Czy wysoki podatek dotyka wielu ludzi? Tak, sprawia, że posiadanie samochodu jest mniej przystępne dla wielu. Mogę sobie wyobrazić, że jest to obciążenie dla finansów ludzi. Może tak być, zwłaszcza dla osób o niższych dochodach. Czy są jakieś powody dla wysokiego podatku samochodowego? Często jest to uzasadnione jako sposób na zmniejszenie korków i zanieczyszczenia. Widzę. Używają go jako środka odstraszającego, aby ograniczyć korzystanie z samochodu. Tak, ma na celu promowanie alternatywnych środków transportu. Czy są jakieś zachęty, aby zachęcić do bardziej ekologicznych opcji transportu? Niektóre miasta oferują zachęty do korzystania z transportu publicznego lub jazdy na rowerze. To pozytywny krok w kierunku zmniejszenia zanieczyszczenia. Jest, a także pomaga złagodzić korki w ruchu drogowym. Przypuszczam, że jest to kompromis między wygodą a zrównoważonym rozwojem. Tak, znalezienie równowagi jest kluczem do lepszego systemu transportu. Czy uważasz, że wysoki podatek samochodowy był skuteczny? Trudno powiedzieć. To zależy od różnych czynników. Ciekawie byłoby zobaczyć wpływ na użytkowanie samochodu. Zdecydowanie.
Badanie efektów może dostarczyć cennych spostrzeżeń. Mam nadzieję, że dochody z podatków zostaną wykorzystane na poprawę infrastruktury. Byłoby to idealne, aby zobaczyć wymierne korzyści z podatku. Bądźmy na bieżąco i zobaczmy, czy są jakieś proponowane zmiany. Zgodziłem się. Ważne jest, aby być świadomym wszelkich wydarzeń. Dziękuję za omówienie tego tematu, Anna. To wnikliwe. Witaj, John. Zawsze dobrze jest wymieniać się perspektywami. Oto system transportu, który jest zarówno zrównoważony, jak i dostępny. Pozdrawiam, John. Kontynuujmy poszukiwania sposobów, aby go ulepszyć. Lekcja 9. Czy wiesz, gdzie jest księgarnia? Anna, wiesz, gdzie jest księgarnia? Tak, jest jeden tuż przy ulicy. Dziękuję, Anna. Chciałam kupić nową książkę. Witaj, John. Ciesz się zakupami książek. Zrobię to. Masz jakieś rekomendacje książkowe? Jaki gatunek Cię interesuje? Lubię książki o tajemnicach i science fiction. W takim przypadku polecam obejrzeć Dziewczyna z tatuażem smoka Stiega Larssona i Dune Franka Herberta. Te brzmią intrygująco. Będę ich szukał. Dzięki, Anna. Witaj, John. Miłego czytania! To samo z tobą, Anno. Miłego dnia. Ty też, John. Uważaj i ciesz się wizytą w księgarni. Lekcja 10. Czy wolisz dużego zwierzaka czy małego zwierzaka? Anna, wolisz dużego zwierzaka czy małego zwierzaka i dlaczego? Wolę małego zwierzaka, ponieważ są łatwiejsze w zarządzaniu. To ma sens. Małe zwierzęta wymagają mniej miejsca. Tak, mogą być wygodne w mieszkaniach lub mniejszych domach. Jakie są przykłady małych zwierząt, które lubisz? Lubię koty i małe psy, takie jak Chihuahua lub Pomoranie. Małe psy i koty mogą być świetnymi towarzyszami. Są też łatwiejsze w obsłudze i pielęgnacji. A co z tobą, John? Wolisz duże czy małe zwierzęta? Właściwie wolę duże zwierzęta, takie jak Labrador Retrievers lub Golden Retrievers. Duże psy mogą być bardzo przyjazne i świetne do zajęć na świeżym powietrzu. Tak, mogą być doskonałymi towarzyszami przygód. Duże zwierzęta wymagają jednak więcej miejsca i ćwiczeń. To prawda i mogą również potrzebować większej pielęgnacji. Ciekawe, jak różnią się nasze preferencje, jeśli chodzi o zwierzęta domowe. Tak, zależy to od naszego stylu życia i osobistych preferencji. Ostatecznie najważniejszą rzeczą jest okazywanie miłości i troski naszym zwierzętom, niezależnie od ich wielkości. Absolutnie, John. Zwierzęta wnoszą radość i towarzystwo do naszego życia. Dziękuję za podzielenie się swoimi przemyśleniami, Anna. Witaj, John. Zawsze miło jest rozmawiać o zwierzętach. Rzeczywiście. Miłego dnia, Anno. Ty też, John. Uważaj i ciesz się czasem ze swoim zwierzakiem, niezależnie od rozmiaru. Lekcja 11. Jak do tej pory odnajdujesz życie uniwersyteckie?
Anna, jak do tej pory odnajdujesz życie uniwersyteckie? To było niezłe doświadczenie. John, co powiesz na ciebie? Też się to podoba. Jest tak wiele do odkrycia i nauczenia się. Absolutnie. Środowisko akademickie jest stymulujące i wymagające. Zgadzam się. Profesorowie są kompetentni i pasjonaci swoich przedmiotów. Inspirujące jest bycie otoczonym uczniami, którzy są motywowani i zmotywowani. Byłem również pod wrażeniem zakresu dostępnych zajęć pozalekcyjnych. Tak, dołączanie do klubów i organizacji pozwoliło mi realizować moje interesy. To świetny sposób na poznanie nowych ludzi i nawiązywanie przyjaźni na całe życie. Zdecydowanie. Społeczny aspekt życia uniwersyteckiego jest ekscytujący i dynamiczny. Czy napotkałeś jakieś wyzwania dostosowywania się do życia uniwersyteckiego? Zarządzanie czasem było trochę trudne, ale uczę się ustalać priorytety. Mogę się odnieść. Równoważenie zajęć, zadań i życia osobistego wymaga planowania. Prawda. Ale to także czas osobistego rozwoju i odkrywania siebie. Absolutnie. Uniwersytet stanowi platformę do odkrywania naszych pasji i zainteresowań. I przygotowuje nas do naszych przyszłych karier i aspiracji zawodowych. Obiekty i zasoby kampusu są również imponujące. Biblioteka, laboratoria i przestrzenie do nauki są kluczowe dla naszego sukcesu akademickiego. Doceniam oferowane usługi wsparcia, takie jak korepetycje i doradztwo zawodowe. Zapewniają cenne wskazówki i pomagają nam poruszać się w życiu uniwersyteckim. Nie zapominajmy o wydarzeniach towarzyskich i tradycjach kampusowych. Dodają poczucia zabawy i ducha społeczności do naszego doświadczenia uniwersyteckiego. Ogólnie rzecz biorąc, życie uniwersyteckie to wyjątkowy i niezapomniany rozdział w naszym życiu. Absolutnie, John. Wykorzystajmy każdą okazję i wykorzystajmy ją w pełni. Nie mogłam się bardziej zgodzić, Anna. Oto satysfakcjonująca podróż uniwersytecka. Lekcja 12. Czy rozważałeś uzyskanie kredytu hipotecznego na nieruchomości? Anna, zastanawiałaś się nad uzyskaniem kredytu hipotecznego? Tak, John. Myślę o zakupie domu i zbadaniu opcji kredytu hipotecznego. To wielka decyzja. Czy badałeś różne rodzaje kredytów hipotecznych? Mam. Należy wziąć pod uwagę kredyty hipoteczne o stałym i regulowanym oprocentowaniu. Jaka jest różnica między tymi dwoma? Kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu ma stałą stopę procentową przez cały okres kredytowania, podczas gdy kredyt hipoteczny o regulowanej stopie procentowej ma zmienną stopę procentową, która może się Ciekawe. zmieniać w czasie. Czy myślałeś o zaliczce? Tak, oszczędzam na zaliczkę, która stanowi procent ceny zakupu domu. Ważne jest, aby mieć wystarczająco dużo oszczędności na zaliczkę, aby zabezpieczyć kredyt hipoteczny. Absolutnie. Kredytodawcy często wymagają zaliczki, aby kwalifikować się do kredytu hipotecznego. Czy sprawdziłeś swoją ocenę kredytową? Wpływa na uprawnienia kredytów hipotecznych. Tak, monitorowałem swoją ocenę kredytową i pracuję nad jej poprawą. To dobry krok. Wyższa ocena kredytowa może prowadzić do lepszych warunków pożyczki. Zastanawiam się również nad terminem pożyczki. Może wpływać na miesięczne płatności.
Krótsze warunki pożyczki generalnie mają wyższe miesięczne płatności, ale niższe ogólne koszty odsetek. Dłuższe warunki pożyczki mogą mieć niższe miesięczne płatności, ale wyższe koszty odsetek z czasem. Czy zacząłeś porównywać stopy procentowe różnych pożyczkodawców? Tak, badałem i otrzymuję oferty od różnych pożyczkodawców, aby znaleźć konkurencyjne stawki. Ważne jest, aby rozejrzeć się i porównywać oferty, aby uzyskać najlepszą ofertę. Zdecydowanie. Chcę znaleźć kredyt hipoteczny na korzystnych warunkach i stawkach. Czy zastanawiałeś się nad wstępnym zatwierdzeniem kredytu hipotecznego? Tak, wstępna aprobata może dać mi lepsze wyobrażenie o moim budżecie i sprawić, że proces zakupu domu będzie płynniejszy. To mądry ruch. Wstępna akceptacja pokazuje sprzedawcom, że jesteś poważnym nabywcą. Uwzględnię również inne koszty, takie jak podatki od nieruchomości i ubezpieczenia. Dobry punkt. Wydatki te należy uwzględnić w ogólnej przystępności nieruchomości. To kompleksowy proces, ale jestem podekscytowany możliwością posiadania domu. Życzę powodzenia, Anno. Zakup domu to ważny kamień milowy. Dziękuję, John. Upewnię się, że dokładnie ocenię moje opcje i podejmę świadomą decyzję. Lekcja 13. Czy uważasz, że porady rodzicielskie są ważne dla dzieci? Anna, czy uważasz, że porady rodzicielskie są ważne dla dzieci? Absolutnie, John. Rodzice odgrywają kluczową rolę w prowadzeniu swoich dzieci. Jakie są obszary, w których potrzebne jest poradnictwo rodzicielskie? Rodzice udzielają wskazówek w takich dziedzinach jak edukacja, wartości i umiejętności życiowe. Jak rodzice mogą prowadzić swoje dzieci w edukacji? Mogą zachęcać do nauki, dostarczać zasoby i wspierać swoje cele akademickie. A co z nauczaniem wartości? Rodzice mogą zaszczepić wartości takie jak uczciwość, życzliwość i szacunek poprzez swoje działania i rozmowy. Rodzice mogą również prowadzić swoje dzieci w rozwijaniu podstawowych umiejętności życiowych. Takich jak? Umiejętności takie jak komunikacja, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji. Ważne jest, aby rodzice byli pozytywnymi wzorami do naśladowania, prawda? Absolutnie. Dzieci często uczą się, obserwując zachowanie rodziców. A co z wyznaczaniem granic i dyscypliną? Wyznaczanie odpowiednich granic i konsekwentna dyscyplina pomaga dzieciom zrozumieć granice i konsekwencje. Jak rodzice mogą prowadzić dzieci w dokonywaniu dobrych wyborów? Mogą pomóc dzieciom zrozumieć potencjalne skutki ich wyborów i zapewnić wskazówki dotyczące podejmowania mądrych decyzji. Co jeśli rodzice nie zgadzają się co do pewnych aspektów wskazówek? Ważne jest, aby rodzice prowadzili otwarte i pełne szacunku dyskusje, aby znaleźć wspólną płaszczyznę. Jaką rolę odgrywa komunikacja w poradnictwie rodzicielskim? Lekcja 14. Czy kiedykolwiek myślałeś o podróży na biegun północny? Anna, myślałaś kiedyś o podróży na biegun północny? Tak, John. To fascynujący pomysł na odkrycie tak wyjątkowego miejsca docelowego. Co przyciąga cię na biegun północny? Nieskazitelne piękno regionu Arktyki i szansa na świadectwo środowiska polarnego. Zobaczyć lód polarny i dziką przyrodę z bliska musi być niesamowitym doświadczeniem. Absolutnie. Arktyczna przyroda
podobnie jak niedźwiedzie polarne i foki, to widok do zobaczenia. Jak myślisz, jak trudne byłoby dotarcie do bieguna północnego? Jest to odległa i ekstremalna lokalizacja, więc niewątpliwie wymagałaby starannego planowania i przygotowania. Jaki rodzaj transportu wybrałbyś na podróż? Najprawdopodobniej statek lodołamacz lub wyprawa z przewodnikiem byłby najbezpieczniejszą i najbardziej praktyczną opcją. Byłoby niesamowite pływać po lodowatych wodach i obserwować arktyczne krajobrazy. Zdecydowanie. Ogromne góry lodowe i zamarznięte krajobrazy byłyby marzeniem fotografa. Zastanawiam się, jak by to było doświadczyć ciągłego światła dziennego lub ciemności w Arktyce. Byłoby to wyjątkowe uczucie być świadkiem dnia polarnego lub zjawiska nocy polarnej. Czy są jakieś konkretne zajęcia lub przygody, które chciałbyś spróbować podczas bieguna północnego? Sanki dla psów, łowienie ryb na lodzie, a może nawet biwakowanie na lodzie byłyby ekscytującymi przeżyciami. Brzmi jak przygoda na całe życie, ale powinniśmy również wziąć pod uwagę wpływ na środowisko. Absolutnie. Zrównoważone praktyki podróżowania i poszanowanie wrażliwego ekosystemu Arktyki powinny być priorytetem. Czy są jakieś środki ostrożności lub uwagi, o których powinniśmy pamiętać? Tak, bycie dobrze wyposażonym w odpowiednią odzież. Narzędzia nawigacyjne i przestrzeganie wskazówek doświadczonych przewodników ma kluczowe znaczenie. Ważne jest, aby priorytetowo traktować bezpieczeństwo w tak ekstremalnych warunkach. Zdecydowanie. Warunki pogodowe i potencjalne zagrożenia wymagają ostrożności i gotowości. Pomimo wyzwań podróż na biegun północny zapewni niezapomniane wspomnienia. Byłaby to jedyna w życiu podróż, która pozostawiłaby trwałe wrażenie. Zachowajmy biegun północny na naszej liście życzeń podróżniczych, Anna. To przygoda, którą warto realizować. Absolutnie, John. Zwiedzanie Arktyki i doświadczanie jej cudów byłoby spełnieniem marzeń. Lekcja 15. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś trzęsienia ziemi? Anna, czy kiedykolwiek doświadczyłaś trzęsienia ziemi? Tak, John. W przeszłości doświadczyłem kilku trzęsień ziemi. To musiało być przerażające. Jak to było? To przerażające i niepokojące doświadczenie, gdy ziemia zaczyna się trząść. Jak zachować bezpieczeństwo podczas trzęsienia ziemi? Ważne jest, aby drop, cover and hold on. Wejdź pod solidny mebel i chroń głowę i szyję. Co powinniśmy zrobić po ustaniu wstrząsów? Po ustaniu wstrząsów powinniśmy sprawdzić, czy w naszym otoczeniu nie ma obrażeń i potencjalnych zagrożeń. Czy są jakieś środki, które możemy podjąć, aby przygotować się na trzęsienie ziemi? Tak, powinniśmy mieć zestaw ratunkowy z niezbędnymi rzeczami, takimi jak jedzenie, woda i latarka. A co z zabezpieczeniem ciężkich mebli i przedmiotów w naszych domach? Zabezpieczenie ich, aby zapobiec upadkowi podczas trzęsienia ziemi, jest dobrym pomysłem. Czy są jakieś znaki ostrzegawcze przed trzęsieniem ziemi? Nie zawsze, ale czasami zwierzęta mogą zachowywać się nietypowo lub mogą wystąpić małe wstrząsy, znane jako wstrząsy przednie. Jak naukowcy mierzą wielkość trzęsienia ziemi? Naukowcy używają skali Richtera lub skali wielkości momentu do pomiaru wielkości trzęsienia ziemi. Czy trzęsienia ziemi mogą powodować inne zagrożenia? Tak, trzęsienia ziemi mogą wywołać tsunami, osuwiska ziemi, a nawet wtórne skutki, takie jak pożary.
Ważne jest, aby być przygotowanym i poinformowanym o bezpieczeństwie trzęsień ziemi. Absolutnie. Wiedza o tym, co robić, może uratować życie i zminimalizować szkody. Co możemy zrobić, aby wspierać społeczności dotknięte trzęsieniami ziemi? Przekazywanie darowizn na rzecz renomowanych organizacji lub wolontariat może pomóc w zapewnieniu pomocy i pomocy potrzebującym. Ważne jest, aby spotykać się i wspierać się nawzajem w trudnych czasach. Zdecydowanie. Jedność i odporność mają kluczowe znaczenie dla powrotu do zdrowia po skutkach trzęsień ziemi. Bądźmy na bieżąco i szerzmy świadomość o bezpieczeństwie trzęsień ziemi, Anna. Absolutnie, John. Gotowość i wiedza mogą mieć duży wpływ na obszary podatne na trzęsienia ziemi. Lekcja 16. Czy komar nie denerwuje? Anna, czy komar nie denerwuje? Tak, może to być dość uciążliwe. Latem zawsze ugryziły mnie komary. Ja też. Ich ukąszenia bardzo swędzą. Czy znalazłeś jakieś skuteczne sposoby na odstraszanie komarów? Używanie sprayu odstraszającego komary pomaga trochę. Używam też moskitier podczas snu. To dobry pomysł, aby trzymać je z daleka w nocy. Chciałbym, żeby istniał sposób na całkowite pozbycie się komarów. Byłoby miło, ale są naturalną częścią ekosystemu. Myślę, że musimy znaleźć sposoby na współistnienie z nimi. Zdecydowanie skupmy się na minimalizowaniu ich wpływu. Upewnię się, że moje otoczenie jest czyste i usuwam stojącą wodę. To ważne, ponieważ komary rozmnażają się w stojącej wodzie. Powinniśmy również nosić długie rękawy i spodnie, aby się chronić. Dobry punkt. Zakrywanie może pomóc zmniejszyć ukąszenia komarów. Pomimo swojej irytacji komary przypominają nam, aby docenić różnorodność owadów. To prawda, mają swoją rolę w ekosystemie. Bądźmy aktywni w ochronie się przed komarami. Zgodziłem się i cieszmy się spędzaniem czasu na świeżym powietrzu, podejmując niezbędne środki ostrożności. Dziękuję za omówienie, Anna. Dobrze jest dzielić się strategiami. Witaj, John. Razem możemy zminimalizować irytację komarów. Absolutnie. Miłego dnia, Anno. Ty też, John. Uważaj i pozostań wolny od komarów. Lekcja 17. Myślę, że książka jest na moim biurku. Anna, myślę, że książka jest na moim biurku. Jesteś pewna? Sprawdzałeś tam? Jeszcze nie sprawdzałem, ale pamiętam, że zostawiłem to tam. Chodźmy zobaczyć, czy rzeczywiście jest na twoim biurku. Dobry pomysł, chodźmy razem i dowiedzmy się. Spójrz, oto jest. Książka jest rzeczywiście na twoim biurku. Och, świetnie. Cieszę się, że go znalazłem. Dziękuję, Anna. Witaj, John. Cieszę się, że go znaleźliśmy. Doceniam Twoją pomoc. Teraz mogę kontynuować czytanie. Ciesz się czytaniem, John. Daj znać, jeśli będziesz potrzebować czegoś innego. Będę. Jeszcze raz dziękuję, Anna. Jesteś świetnym przyjacielem. Nie ma problemu, John. Zawsze jestem tu, aby ci pomóc.
Mam szczęście, że mam cię jako przyjaciela. Życzę fantastycznego dnia. Ty też, John. Uważaj i ciesz się swoją książką. Lekcja 18. Potrzebuję tylko snu. Anna, potrzebuje się tylko przespać. Rozumiem, John. Musisz być zmęczony. Tak, miałem długi dzień i przydało mi się trochę odpoczynku. Zdrzemnij się, jeśli możesz. Może pomóc cię odmłodzić. To brzmi jak dobry pomysł. Znajdę wygodne miejsce. Upewnij się, że ustawiłeś alarm, jeśli później masz jakiekolwiek obowiązki. Zrobię, nie chcę przespać. Dziękuję, Anna. Nie ma problemu, John. Każdy potrzebuje odpoczynku, aby się naładować. Doceniam twoje zrozumienie. Miłego dnia, Anno. Ty też, John. Ciesz się drzemką i zadbaj o siebie. Dziękuję, Anna. Do zobaczenia później. Żegnaj, John. Uważaj i dobrze się przespaj. Lekcja 19. Twoja kurtka wygląda niesamowicie. Anna, twoja kurtka wygląda niesamowicie. Dziękuję, John. Też mi się podoba. Kolor i styl idealnie pasują do ciebie. Cieszę się, że tak myślisz. To jedna z moich ulubionych kurtek. Skąd go wziąłeś? Mogę też chcieć dostać jeden. Kupiłem go w lokalnym butiku w centrum miasta. Będę musiał to sprawdzić. To świetny wybór mody. Dziękuję, John. Doceniam komplement. Masz świetne poczucie stylu, Anna. To znaczy, że wiele pochodzi od ciebie, John. Dziękuję. Witamy, Anno. Kontynuuj kołysanie tą kurtką. Zdecydowanie zrobię. Jeszcze raz dziękuję, John. W każdej chwili, Anna. Życzę fantastycznego dnia. Ty też, John. Uważaj i bądź modny. Zrobię. Do zobaczenia, Anna. Żegnaj, John. Miłego dnia. Lekcja 20. Jutro zaczynamy bardzo wcześnie. Anna, jutro mamy bardzo wczesny start. Och, naprawdę. O której godzinie powinniśmy wstać? Musimy się obudzić o 5 rano, żeby złapać nasz lot. To dość wcześnie. Powinniśmy iść wieczorem spać wcześnie. Zgadzam się. Musimy mieć wystarczająco dużo odpoczynku na podróż. Upewnijmy się, że ustawiłeś wiele alarmów, aby obudzić się na czas. Dobry pomysł. Nie chcę przespać i przegapić lotu. Powinniśmy również spakować nasze torby dziś wieczorem, aby zaoszczędzić czas rano. Zdecydowanie. Przygotujmy wszystko dziś wieczorem. Zrobię listę kontrolną, aby upewnić się, że niczego nie zapomnimy. To jest mądre. Pomoże nam zachować organizację. Jutro będzie długi dzień, ale warto. Nie mogę się doczekać naszej podróży. To będzie ekscytująca przygoda. Zgadzam się. Prześpijmy się dobrze i przygotujmy się na jutro. Brzmi jak plan.
Życzę spokojnej nocy, Anna. Ty też, John. Śpij dobrze i do zobaczenia rano. Do zobaczenia jutro, Anna. Bezpieczne podróże.